Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj materiał o grze, która powstawała długo i która miała tak dużo problemów podczas produkcji, że wiele osób myślało, że ten tytuł w ogóle się już nie ukaże, a jednak się doczekaliśmy tego tytułu, drodzy widzowie, i po 9 latach od zapowiedzi 3 deweloperach pracujących nad tą grą, czyli nad Dead Island 2, finalnie ten tytuł zmierza w końcu na rynek. Zanim przejdziemy jednak do meritum, to króciutka informacja. Za udostępnienie gry chciałbym podziękować firmie Plaion. Współpracujemy już od lat i liczę, że nadal będziemy mieli szansę współpracować przy wielu przyszłych grach. Pytanie, czy produkcja trzyma jednak odpowiedni poziom i czy wspomniane już problemy produkcyjne nie wpłynęły na jej ostateczną jakość. Sprawdźmy. Na początek tradycyjnie powiedzmy sobie, o co tutaj w ogóle w tej grze chodzi. Dead Island 2 to kolejna z serii Dead Island, gierka, w której chodzi głównie o wyżynanie zombiaków i ucieczkę z tytułowej wyspy. W tej części akurat o żadnej wyspie nie ma mowy, bo miejsce akcji tej gry jest w Kalifornii, ale akcja gry ponownie oczywiście kręci się wokół hord krwiożerczych zombiaków, którzy oczywiście próbują nas zeżreć, i ponownie też motywem głównym gry jest ucieczka z wypełnionego zombiakami piekła, czyli teraz jest to Kalifornia. Nasz bohater oczywiście dołoży wszelkich starań, żeby z tego piekła się uwolnić, co w sumie wcale nie będzie takie proste. Tak samo jak w przypadku poprzednich części gry, tutaj również mamy do czynienia z grą akcji z pierwszej osoby, z elementami shootera oraz gry RPG, a naszymi głównymi zadaniami w grze będą więc walka z zombimi, eksploracja lokacji oraz wykonywanie misji, i zacznijmy od tego pierwszego elementu. W każdej grze akcji walka stanowi taki fundament, na którym opiera się praktycznie cała rozgrywka, i z przyjemnością donoszę, że akurat ten element w Dead Island 2 prezentuje się naprawdę nieźle. W grze do dyspozycji mamy od samego początku bronie białe i mniej więcej gdzieś tak od połowy gry dochodzą do tego także bronie dystansowe w postaci karabinów, strzelb czy tam pistoletów. Co ze wszystkie te broni łączy, to jest przyjemność, jaką daje właśnie rozczłonkowywanie zombie przy jej użyciu, i zauważcie, że ja nie użyłem tutaj jakiegoś prostego słowa typu siekanie bądź też zabijanie zombich, a rozczłonkowywanie właśnie. W tej grze jest bowiem taki widowiskowy i przede wszystkim bardzo soczysty sposób destrukcji oponentów, pozwalający odrywać kończyny, rozbijać kolana i oczywiście pozbawiać również zombiaków samych głów. Do tego takie pozbawianie oponentów kończyn wpływa też na ich ataki, a odstrzelenie nogi szybkiemu biegaczowi, jak już się pewnie domyślacie, jest oczywiście najlepszym sposobem na jego eliminację. Co ważne, ten system rozczłonkowywania tych przeciwników działa świetnie nie tylko z bronią białą czy tam też dystansową jak karabiny. Genialnie prezentują się też efekty środowiskowe w postaci ognia czy kwasu, które dosłownie pozbawiają przeciwników skóry, a finalnie także wnętrzności w takim naprawdę soczystym i realistycznym stylu. A skoro już o samym ogniu czy tam kwasie wspomniałem, mapy są wprost w tej grze naszpikowane aż do przesady benzyną, wodą czy właśnie kwasem, co pozwala zmaksymalizować potencjał tych efektów i zostawiać na hordy zombiaków całkiem sprawne pułapki. Takich elementów właśnie tego typu pułapek jest moim zdaniem trochę na tych mapach za dużo, no bo te kanistry z benzyną to znajdziemy dosłownie wszędzie. Widać, że deweloperzy się troszeczkę tymi pułapkami zachłysnęli, co nie zmienia faktu, że ich użycie na zombiakach to jest naprawdę prawdziwa frajda, a pokonanie sporej ilości tych zombiaków dzięki własnoręcznie zrobionej pułapce to także czysta przyjemność i to po prostu cieszy. W przypadku samych efektów w grze właśnie jak ogień czy kwas nie musimy jednak polegać na samych pułapkach, bo w grze zawarto taki całkiem sprawnie wykonany system modyfikacji broni, który oprócz zwiększenia obrażeń oczywiście danej broni pozwala nam takie efekty kwasu, ognia czy też elektryczności nałożyć przy samym jej użyciu. Co tutaj jest ważne, należy mieć przy tym co najmniej kilka rodzajów różnych broni z takimi efektami właśnie, bo na naszej drodze często możemy spotkać zombiaki z odpornością na dany efekt, dzięki czemu ciągła nimi żonglerka dodaje rozgrywce takiej nieco różnorodności i nie pozwala korzystać ciągle z tej samej pukawki, choćby to była nasza ulubiona. Do tego dochodzi też kwestia umiejętności występujących w grze pod postacią kart, które są dość różnorodne i choć może mogły być bardziej rozbudowane, to i tak finalnie ten aspekt dodaje rozgrywce nieco różnorodności. Niestety w kwestii walki w Dead Island 2 znajdziemy także spory minus, bo gra ma naprawdę duże problemy z balansem w zależności od naszych aktualnych postępów w fabule. Do mniej więcej gdzieś tak 1/3 gdy będziemy po prostu szli jak przecinak, masakrując te zombie bez żadnego wysiłku,
Następnie właśnie w tej części środkowej ta gra będzie całkiem poprawnie zbalansowana i będziemy bawić się naprawdę nieźle, aż do czasu, kiedy dojdziemy do końcowej jej części, w której niestety z powodu zbyt wysokich wartości HP przeciwników spotkamy niesławne już gąbki na pociski, które skutecznie nam to walkę obrzydzą. Z tego też samego powodu w końcowej fazie rozgrywki właśnie od tej gdzieś tak 2/3 gry blednie też system rozczłonkowywania zombie, no bo praktycznie przy takich wartościach życia, jakie one mają, jedynym sposobem na ich skuteczne unicestwienie będzie celowanie prosto w głowę i naciskanie spustu, czasem nawet kilkanaście razy. Naprawdę szkoda, no bo pomimo naprawdę soczystej walki w tej grze, przez takie właśnie problemy z balansem, ta gra potrafi skutecznie do siebie gracza zniechęcić i finalnie ta walka wypada tylko nieźle. Następnym i też ważnym elementem gry jest sama eksploracja. Grę zrealizowano w konwencji takiego otwartego świata i do naszej dyspozycji oddano 10 lokacji, do których dostęp będziemy stopniowo odblokowywać wraz oczywiście z postępami w fabule. Obszary te pod względem klimatu i wykonania prezentują się całkiem nieźle. Jest zachowany taki odpowiedni klimat Kalifornii, do tego są one całkiem różnorodne. Nie ma się tutaj jakiegoś wrażenia déjà vu, że biegamy ciągle po tej samej lokacji, kiedy przemierzamy właśnie te 10 map. Same lokacje wypadają więc całkiem nieźle pod względem graficznym, ale najważniejsza w nich jest eksploracja, o której niestety wiele dobrych słów nie można powiedzieć. Pomimo właśnie, że te lokacje są takie ładne i są takie klimatyczne, to są w nich naprawdę duże problemy z ich przeczesywaniem właśnie. Zacznijmy od tego, że w tej grze jest po prostu astronomicznie przegięta ilość przedmiotów, które możemy w nich znaleźć. Nawet nieuważnie eksplorując jakieś lokacje czy budynki, będziemy po prostu chodzić obładowani materiałami od stóp do głów i z większością tych materiałów naprawdę nie będziemy mieli w zasadzie co zrobić poza ich sprzedaniem, przez co tak naprawdę szybko przestaniemy zwracać uwagę na te różnorakie znajdźki. Po drugie, w większości tych lokacji nie znajdziemy praktycznie nic szczególnie przydatnego, bo co fajniejsze rzeczy to ukryto w takich występujących masowo na mapie zamkniętych skrzynkach, do których trzeba znaleźć odpowiedni klucz i w sumie nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że tych kluczy po prostu nie idzie w ogóle znaleźć. Abstrahując od tego, że opis, gdzie takowy klucz można znaleźć, jeżeli w ogóle on jest, bo często go w ogóle nie ma, to jest on często bardzo skromny, a niektórych skrytek w momencie, gdy na nie natrafiamy, nie da się w ogóle otworzyć. Spędziłem czasem i pół godziny po prostu kręcąc się po jakiejś lokacji w kółko, gdzie według samouczka powinien kręcić się zombie z kluczem do tej skrzynki i finalnie okazało się, że tego zombiego tam w ogóle nie było. Mało tego, powiem wam, że ten zombie pojawił się dopiero później w miarę postępu w grze, a o tym, że tego zadania nie mogę od razu wykonać, niestety gra mnie w żaden sposób nie poinformowała, przez co straciłem mnóstwo czasu próbując zadanie, którego po prostu nie dało się w tym momencie zrobić. Gdy już jakimś zrządzeniem losu uda nam się natrafić klucz do skrzynki, to pojawia się kolejny problem. Na mapie lokacji nie znajdziemy bowiem żadnego oznaczenia, do której znalezionej skrzynki ten klucz pasuje. Jedyną informacją, jaką znajdziemy na tej mapie, to jest taki znacznik skrytki, a którego klucza do jej otwarcia potrzeba, no to tego już niestety nie wiadomo. Trzeba więc albo pamiętać po prostu, który klucz jest gdzie, albo zapisywać sobie na kartce, który znacznik skrytki na mapie można otworzyć którym kluczem, no albo tak jak ja, można też masowo po prostu robić screeny ze skrzynkami, ich pozycją na mapie, no ale powiedzmy sobie szczerze, no w grze tego rodzaju to jest po prostu głupie i po prostu nie do przyjęcia, to jest bez sensu. Do tego dochodzi też kwestia początkowego braku szybkiej podróży, którą to trzeba odblokować też w miarę postępu w grze, co powoduje przez sporą część gry naprawdę spore problemy z zakupem i sprzedażą przedmiotów u występujących w grze handlarzy. No bo gdy do handlarza mamy przejść 4 mapy do tyłu, no to naprawdę się raczej nie chce tego robić. Te przedmioty po prostu wyrzucamy zamiast zrobić z nich coś przydatnego. Sytuację nie poprawiają również strzępki informacji rozsiane po mieście właśnie w takich postaciach audiologów i wideologów, które choć należy docenić za naprawdę całkiem niezłe tłumaczenie z takimi wieloma odniesieniami do naszego polskiego poletka, to i tak nie zmienia to faktu, że te wideologii i audiologii są po prostu nudne i nie wnoszą żadnych ciekawych wątków. Przez te wszystkie problemy, choć początkowo będziemy do eksploracji w tej grze nastawieni pozytywnie, to szybko okaże się, zaczniemy ją po prostu olewać, a gdy znajdziemy kolejną zamkniętą skrzynkę z kluczem nie wiadomo gdzie, to będziemy ją prawdopodobnie mieli tam, gdzie sam klucz, czyli wy już dobrze wiecie gdzie, drodzy widzowie. Parę słów wypadałoby też powiedzieć o samej fabule i misjach pobocznych w grze i będę tutaj walił prosto z mostu. Wątek główny w tej grze jest po prostu okrutnie słaby. W ostatnich latach zauważyłem, że jest jakiś taki niemądry trend wrzucania jakichś wydumanych i takich w ogóle nie trzymających się kupy wątków do gier, które tych wątków akurat kompletnie nie potrzebują i na tym Dead Island 2 niestety również cierpi.
Przedstawiona w grze historia jest bowiem nudna, jest do tego pełna dziur, niekiedy jest również absurdalna i to niestety akurat w tym złym tego słowa znaczeniu. Widać, że twórcy, tworząc świat i otoczkę tej gry, próbowali trochę tak czerpać z tych starszych części kultowego Saints Row i chcieli stworzyć taki nieco właśnie zwariowany i absurdalny świat gry, ale wbrew pozorom nie jest to wcale takie proste, jak się wydaje. W przypadku takich właśnie światów jest bowiem taka naprawdę cienka granica pomiędzy przewracającym nam flaki cringe'em, a dobrym humorem i ze smutkiem przyznaję, że niestety deweloperzy Dead Island 2 tą granicę przekroczyli i to w bardzo wielu momentach. Zarówno scenki, jak i dialogi są w tej grze niestety okrutnie żerujące i choć co jakiś czas znaczy się jakiś dobrze przemyślany żart czy tam dialog, to w większości przypadków są one okrutnie po prostu słabe. Trochę lepiej mają się za to postaci i zadania tłoczne, ale w ich przypadku mamy do czynienia z innym problemem, a mianowicie chyba z jednym z najgorszych animacji twarzy, jakie ja po prostu widziałem od wielu lat. W scenkach, gdzie występuje także nasza postać, akurat wszystko jest w porządku i poziom tych animacji jest odpowiedni, ale rozmawiając z takimi postaciami poza scenkami, to obserwujemy jedynie takie, nie wiem jak to powiedzieć, nieruchome i niemrawo poruszające ustami głowy, co wygląda po prostu koszmarnie i nie przystoi chyba żadnej grze o takim budżecie w 2023 roku. Do tego dochodzi też sprawa samego klimatu, a konkretnie jego niespójności na przestrzeni gry. Na samym początku mamy do czynienia z takim mało przekonującym jajsarskim klimatem właśnie, a potem nagle robi się z tego wszystkiego śmiertelnie poważnie. Potem znowu występują jakieś tam super heheszki, jakieś takie żenujące żarty, a zaraz klimat jest po prostu rodem z Resident Evila i ta sytuacja powtarza się bez przerwy. Widać jak na dłoni, że ta gra była robiona z problemami przez bardzo wiele lat. Widać, że zmieniały się tutaj wielokrotnie koncepcje właśnie jak ona powinna wyglądać, jak ją wykonać. I widać też, że otoczka fabularna tej gry jest przez to niestety bardzo niespójna, co biorąc pod uwagę niewielką ilość w sumie jej plusów ma tutaj niebagatelne znaczenie. W sumie na deserek o tej fabule miałem jeszcze wspomnieć o po prostu astronomicznej ilości niewykorzystanych wątków w tej fabule, ale naprawdę szkoda mi się wydaje już czasu na to i też już postanowiłem nie dobijać leżącego, więc przejdźmy może do sekcji o grafice i wydajności, gdzie chociaż coś tam będzie trzymało poziom. Pod względem wizualnym tytuł akurat prezentuje się całkiem nieźle, modele i tekstury z bliska wyglądają całkiem dobrze, chociaż należy zaznaczyć, że ta gra akurat ma spore problemy z cieniowaniem obiektów znajdujących się na dalszym planie, co jest widoczne gołym okiem i tą grafikę po prostu psuje. Na szczęście takie kwiatki nie zawsze będziemy mieli szansę oglądać, a ich obecność chociaż częściowo nam wynagrodzą takie fajne efekty ognia, które na ekranie obsługującym HDR wyglądają po prostu obłędnie i finalnie z grafiki w tym tytule myślę, że możemy być nawet zadowoleni. Zadowoleni za to na pewno nie możemy być ze stanu technicznego gry, która mierzy się niestety z naprawdę wieloma problemami. Od ogromnych opóźnień w dźwięku w scenkach, które po prostu rujnują klimat tych scenek, do zapadających się w podłodze postaci też podczas scenek, czy do błędów z animacjami, które dodają tutaj troszeczkę, że tak powiem, groteski. Do tego dochodzi też kwestia częstego respienia się zombiaków dosłownie za naszymi plecami niczym policja w cyberpunku, co w grze tego rodzaju, gdzie walka stanowi podstawę tego tytułu, jest po prostu absolutnie niedopuszczalne. Dobrze, chociaż tytuł przy okazji działa całkiem stabilnie i na Xboxie Series X nie zauważyłem jakichś znaczących spadków płynności, ale niestety, drodzy widzowie, powiedzmy sobie szczerze, marne to jest pocieszenie w takim morzu bugów i niedoróbek, jaki niestety miałem okazję zaobserwować. Jeżeli chodzi o sterowanie, to akurat nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, bo jest intuicyjne i proste, choć należy zaznaczyć, że akurat w przypadku gier tego rodzaju to sterowanie akurat jest naprawdę ciężko schrzanić, więc akurat deweloperom nie mogę tutaj przyznać żadnego plusa. Spore zastrzeżenia mam jednak co do poziomu trudności, który przez wspomniane już spore problemy z balansem jest na przestrzeni gry bardzo zmienny i finalnie może okazać się dla wielu graczy przez błędny balans po prostu za wysoki. Co gorsza o tym, że ta gra jest po prostu dla Was za trudna, dowiecie się nie na początku tej gry, bo na początku jest ona za łatwa. O tym dowiecie się dopiero gdzieś tak w 2/3, kiedy już będziecie właśnie pod koniec gry, gdzie nagle z jakiegoś powodu zrobi się po prostu znacznie trudniej niż wcześniej, co wielu z Was po prostu wpędzi w daleko idącą frustrację. No niestety nie tak to się robi, drodzy deweloperzy, i mieliście dużo czasu, żeby zrobić to po prostu lepiej. Finalnie Dead Island 2 to produkt niestety nie do końca udany i dobitnie pokazujący, że świetny i soczysty system walki plus dobra grafika to znacznie za mało, by gra mogła szczycić się właśnie mianem dobrej.
Widać wyraźnie, że katastrofalnie zła fabuła, niespójny klimat tego tytułu i totalnie spartoczona eksploracja bardzo tej grze ciążą i grając w Dead Island 2 będziemy mieli znacząco odmienne wrażenia rozgrywki w zależności od postępu w fabule, a momenty, gdzie będziemy bawić się naprawdę świetnie, będą niestety należały do rzadkości. Szkoda, że ta gra wyszła w takim złym stanie i szkoda, że niestety tak wiele błędów popełnili deweloperzy na etapie już jej projektu, bo miała ona potencjał na naprawdę ciekawy szpil. Chociaż biorąc pod uwagę z jak wielkim trudem ta gra powstawała, to efekt był niestety do przewidzenia. Tytuł kosztuje w Microsoft Store około 350 zł i moim zdaniem jest to cena jak za produkt tak przeciętnej jakości ekstremalnie po prostu zawyżona. Ten tytuł ma bowiem tak wiele problemów, że płacenie za niego pełnej ceny nie ma w obecnym momencie po prostu sensu. Zaznaczę przy tym, że to nie jest całkowicie zła produkcja. W tej grze można bawić się nieźle, jeżeli gramy w nią po prostu ze znajomymi w kooperacji, ale natomiast jeżeli zabawę będziemy prowadzić samotnie, to już nasze wrażenia będą co najwyżej średnie i przez ten karygodny balans, o którym też mówiłem wcześniej, będą się one mocno wahać w czasie gry. Komu tą produkcję w takim razie mógłbym polecić? Myślę, że mógłbym ją polecić przede wszystkim fanom gier kooperacyjnych, gdzie właśnie podczas rozgrywki nawet w kilka osób takie przeciętniki jak Dead Island 2 smakują lepiej, ale i tak nawet tacy klienci powinni poczekać parę dobrych miesięcy na odpowiednie patche do gry, które wyeliminują chociaż część błędów, na które ja niestety natrafiłem. Zapraszam Was gorąco do komentowania i do zadawania pytań w komentarzach. Na każdy komentarz ja odpowiadam osobiście. Jeżeli tylko chcecie dać znać, jak wyszedł jakiś materiał, bądź też zapytać się o jakieś konkretnie sprawy dotyczące jakiejś gry czy tam materiału, to proszę bardzo, nie krępujcie się, ja oczywiście na to odpowiem. Jeżeli natomiast niniejszy materiał Wam się podobał, to zapraszam również do obserwowania kanału, bo takie filmiki będą się na nim pojawiać regularnie. Pozdrawiam i trzymajcie się.